Cześć, witajcie. Przemek jedzie z rozrzutnikiem. Nie wiem, co tu się dzieje, on jest w lesie. Cześć Przemek. Witam. A co ty jedziesz obornik w lesie rozrzucać? Może nie Cześć, obornik w lesie, ale tak jak obiecaliśmy w poprzedniej dostawie kontenerowej. Co tu masz? 5140? Tak, mamy tutaj model 5140, ten, którego już mogliście zobaczyć przy rozładunku z kontenera. No i tak jak obiecaliśmy, no takie można powiedzieć nasze pierwsze testy z jakąkolwiek maszyną, teraz akurat przyczepianą rozrzutnikiem Bergman. No chcemy sprawdzić tutaj, jak on się będzie zachowywał na takiej, można powiedzieć, polnej drodze dojazdowej. Leśnej. Bo co my testujemy dzisiaj? Te dwie amortyzacje, które doszły w tym ciągniku. Tak, czyli amortyzację przedniej osi oraz amortyzację kabiny. No i spróbujemy to porównać z naszym Aupaxem 5130, którego już mamy od dłuższego czasu. No i te zmiany względem jednego i drugiego modelu są bardzo znaczące, zaczynając tutaj już powiedzmy od samej deski rozdzielczej, po właśnie amortyzację przedniej osi, no i oczywiście amortyzację kabiny, także... O wszystkim opowiemy w drodze, ja się dosiadam do Ciebie. Tak. I jedziemy. Mamy rozrzutnik Bergmana, nie bez powodu, bo on jest zaczepiany na kulę, na zaczep tak naprawdę bezluzowy. Bezluzowy, na kulę K80. I to chcieliśmy w sumie zrobić, bo chcemy porównać tak naprawdę nie luzy na zaczepie, a tylko samo jakby oś. Prowadzenie, sam komfort jazdy właśnie na z tą miękką osią. Miękka oś na tę chwilę, znaczy amortyzacja przedniej osi jest ustawiona automatycznie, automat, tak. Ale jeżeli potrzebujemy innych ustawień, czyli nie wiem, żeby ten przód był na przykład troszeczkę niżej, troszeczkę wyżej, mamy tu jeszcze, możemy sobie to pod siebie dosterować. Czyli mamy dwa tak naprawdę dodatkowe przyciski. Tak, możemy tą amortyzację całkowicie wyłączyć, czyli są różne szkoły, jeżeli chodzi o tą miękką oś. Jedni twierdzą, że w polu powinniśmy pracować tak naprawdę na zabezpieczonej, czyli na zablokowanej, wyłączonej osi. A z ładowaczem czołowym? A z ładowaczem czołowym, no oczywiście dla komfortu pracy i tak dalej, no jest lepiej pracować na tej miękkiej osi. A dla samej osi? Dla samej osi jest to lepiej na zablokowanej. Lepiej na zablokowanej, ale oczywiście dla komfortu i eksploatacji tej osi lepiej jest na opuszczonej, na sztywnej. Aczkolwiek to już zależy od preferencji użytkownika, jeżeli liczy się oczywiście z jakąś eksploatacją i tak dalej tej miękkiej osi, także mamy też zmieniony, możesz pokazać tutaj wyświetlacz. On jest dotykowy, to mnie najbardziej tutaj... On jest dotykowy, oczywiście na razie mamy tutaj oprogramowanie w języku angielskim z tego względu, że no jest to ciągnik tak naprawdę prototypowy. My teraz tak naprawdę sprawdzamy. Testówka, tak. Testówka, być może jeszcze dopatrzymy się jakichś drobnych udogodnień, ale które... wiem, że my już tak naprawdę w najbliższym czasie możemy je zamawiać. Tak, tak. Daty konkretnej nie mamy, ale myślę, że to będzie jeszcze w tym roku, nie? Co, jedziemy? Także jedziemy. I rozgadamy się po drodze może bardziej. I co? I ruszamy. Mamy już tak naprawdę zmienioną dźwignię rewersu, to w sumie od tego można by zacząć. Tak, dźwignia rewersu, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ta deska rozdzielcza. Tutaj mamy troszeczkę zmodernizowany sterownik tylnego podnośnika, czyli EHR. No i reszta tak naprawdę jest to, co już znamy z modelu 5130. Tak naprawdę brakuje tam jednego przycisku, który on jest zaślepiony, widzę. Tak. Ale on jest przeniesiony. On jest przeniesiony, on jest w tym miejscu. To jest przycisk do załączania tak zwanego power boosta, czyli zwiększenia mocy w tym ciągniku, bo jak i Aupax 5130, tak i Aupax 5140 ma moc deklarowaną 130 koni na wałku, w tym wypadku w modelu 5140 140 koni, ale jeżeli potrzebujemy tutaj troszeczkę więcej mocy, możemy kliknąć ten przycisk i wtedy mocy maksymalnej tutaj mamy około 155 koni. Natomiast w Aupaxie 5130 mamy tam mocy 145 na puście, nie? Więc około 10-12% mamy przyrostu mocy, nie? Okej. Troszeczkę możemy przyspieszyć, bo tak sobie jedziemy spacerkiem na razie. A nie po to tutaj przyjechaliśmy. Teraz jedziemy 13-14 na godzinę. I oś mamy teraz w trybie automatycznym. Automatycznym najbardziej. Mamy dosyć fajną górkę.
tutaj kamera stromy tego nie podjazd. odda, ale podjazd jest no naprawdę w Zacny. miarę stromy, tak. Ten rozrzutnik sam w sobie on nie jest mały do tego Opaxa. Tak, no to To jest... jest 6240, czyli tak naprawdę na ten moment największy tandemowy rozrzutnik. Tak naprawdę ten ciągnik moglibyśmy bez problemu zużytkować z modelem 2140. nie? Tak. No tutaj zapotrzebowanie mocy tak naprawdę na efektywną pracę to jest przynajmniej 250-280 koni. Tak, a my tutaj w ramach powiedzmy testu zaczepiliśmy troszeczkę większą maszynę niż jest przeznaczona do tego ciągnika, no żeby mieć jakieś odniesienie, nie? Dokładnie, ale najbardziej nam zależało na zaczepie kulowym. Tak, zaczep kulowy. No i Przemek, pierwsze odczucia, pojedziemy teraz 15 na godzinę po naprawdę dosyć sporych dziurach. Tak, na razie moim zdaniem jest bardzo poprawnie. Jest poprawnie, nie? Wrzucamy sobie większy bieg. Co teraz mamy za bieg włączony? Teraz mamy trójkę na 20. biegu, na najwyższym półbiegu, 22 km na godzinę. Czwóreczka. Mamy też ze sobą ciągnik Aupax 5130, do którego się przesiądziemy, jak wrócimy, przehaczymy sobie Bergmana. Tak, i sprawdzimy go jakby po tej Nasze samej odczucia. trasie. No powiem Ci, że bez miękkiej osi nie dalibyśmy rady jechać szybciej jak 20, Teraz nie? jedziemy 30 na godzinę i No powiem Ci, że naprawdę ja już bym zmienił zdanie, że nie jest poprawnie, a jest zadowalająco. dokładnie. Widzę, że uśmiech na Twojej twarzy jest dosyć spory. Nie ma co ukrywać. Brakowało tego w tym ciągniku. Brakowało tego. Ciągnik 5130 jest oczywiście już na samym rozstawie osi dłuższy, co też wpływa na komfort jazdy, no ale jednak wiadomo, sztywna oś to dalej będzie sztywna oś. Powiem Ci tak, ja jechałem tyle po drodze i nie czuję różnicy. No tutaj mamy tą drogę dosyć równą, ale też mamy jakieś wyboje, No, także... są wyboje. Zobaczymy, jak pojedziemy na sztywnej osi, co Tak, ona nam to pokaże. będziemy mieli wtedy takie naprawdę porównanie. Ale powiem Ci, że rozpędziliśmy się już do granic możliwości, Tak, bo jedziemy czyli jedziemy 40 z na maksymalną godzinę. prędkością. W kabinie, jak widzimy, nas nie rzuca. No i my sobie swobodnie rozmawiamy ze sobą. Tak, nie, no. nie jest jakoś super głośno. Tak, Co ja głośno. zwróciłem uwagę, w porównaniu do poprzednich, do Arbosów szczególnie, w ogóle nie słychać układu kierowania. Tak, jest tutaj też zastosowany taki dodatkowy akumulator hydrauliczny, który nam to ciśnienie, ten wzrost ciśnienia, czyli przy skręcie, kiedy w układzie ciśnienie wzrośnie, on nam kompensuje to i nie mamy tego. Oczywiście też jest zastosowane sprzęgłowisko, czyli ten wentylator chłodnicy też nie pracuje No cały czas. Nie docierają też tutaj z zewnątrz żadne takie dźwięki typu jakieś tam kamienie i tak dalej. Ta kabina jest naprawdę wyciszona. Tak, jest wyciszona, jest poprawiona. My tutaj naprawdę jedziemy dosyć szybko. Chyba masz gaz do podłogi, nie? Tak, Cały czas. Ja tutaj sobie zerkam, pewnie kamera to nie odda, później zrobię zbliżenie. Jak tak Jak przednia pracuje. oś cały czas sobie ładnie pracuje tutaj na tej. No możemy też zrobić przejazd z powrotem na wyłączonej osi, ale myślę, że to Spróbujemy sobie w tamtym ciągniku szczególnie. No powiem Ci, na tak, pewno spory kurz za nami zostaje. tak, jedziemy z pełną prędkością. No i co? Ten Myślę- ciągnik będzie można zobaczyć już na Bednarach. Tak, oczywiście będzie na naszym stanowisku firmy Korbanek. Ten, jak i wiele innych, czyli z takich, których mamy w aktualnej ofercie, zaczynając od modelu 20-25, czyli W sumie 25 koni. No tak, można tak powiedzieć, że Tak. ten jest najmniejszy. W tym roku naprawdę będzie co roku. Będzie kilka nowości, Kilka nowości, szczególnie od Aupaxa. szczególnie w Apaxach, nie tylko ciągniki. Będziemy mogli zobaczyć też również inne maszyny, które też mogliście zobaczyć u nas wcześniej podczas żniw. Ja myślę, że najwięcej właśnie osób czeka na taką bajdę. Tak, bo jednak zobaczyć jest, bo teraz mieliśmy wybój, to Ja myślę, Przemek, że możemy powoli gdzieś tu spróbować zawrócić, dobra. Będziemy szukać co? Bo przy tej dogodnego prędkości to naprawdę ujechaliśmy już sporo kilometrów. miejsca. Tak. Spróbujemy sobie Jakaś gdzieś cebuła znaleźć leży na polu miejsce. jeszcze. Tam była taka fajna droga wcześniej, nie? W prawo. ale Tak, nie było to staramy fajne. się. Tam jest droga chyba, jak przejeżdżał samochód. Damy radę sobie zawrócić. No bo z tym Bergmanem to jednak troszeczkę miejsca potrzeba do Tak, zawrócenia. troszeczkę miejsca potrzebujemy, zestaw też jest dosyć długi, no i szeroki przede wszystkim. No i tak naprawdę z takich jeszcze ważnych zmian to pojawiło się oświetlenie 360 stopni. Tak, ogólnie poza oświetleniem zmieniła się też troszeczkę
zmienił się troszeczkę dach kabiny, który jest przystosowany pod te wszystkie lampy. No i też wygląda to całkiem dobrze. Dobra, tu mamy taką fajną krzyżówkę. Spróbujemy na niej tutaj wymanewrować. Myślę, że powinno nam się udać. Tutaj zbiory cebuli idą najlepsze. No w sumie mamy już pierwszy tydzień września za nami, nie? Jakby nie patrzeć, zaraz połowa. Tak, dokładnie. Hamulce też mamy sprawne. Dobra, akurat mamy tutaj tak, że mamy... Na raz mamy się ruchu. zawiniemy, możemy się nie zawinąć. Nie, cofniemy sobie. No, czuć tą masę na zaczepie. Ten gabaryt maszyny, nie? On Tak. też tam sobie do tej wyłączne wszystkich się mocno przemieszcza. Oczywiście jedziemy na pusto, nie jesteśmy załadowani, to należy wspomnieć. Co, czwóreczka. No i piąteczka. No i tutaj naprawdę są spore wyboje. Naprawdę Tak, ich tu nie, mamy nie tak czujemy. zwaną tarkę. Tak. Ale nawet samochodem jadąc po tej drodze, No musielibyśmy byłoby nieprzyjemnie. Fakt jest taki, że też mamy tutaj duże ogólnienie, bo z tyłu mamy aż 600. 600, tak. Z O, przodu poprzednie było ile? 520. 520. R38. Tutaj mamy 600, na profilu 65, R38 również, a z przodu mamy 440 na 65 na 28 cm. To ja Oczywiście ciągnik również ma standardowe obciążenie, czyli 10 walizek z przodu po 48 kg. I akurat w tym modelu mamy dodatkowe obciążniki kół tylnych po 3 sztuki razy 70 kg, czyli mamy 210 kg w jednym kole. Daj mu jeszcze ten wyższy półbieg. A, jeszcze jeden, faktycznie jeszcze jeden. 40 śmiało możemy sobie. No i też mamy, tak jak tutaj w ciągniku 5730, tak zwany ten bieg Eco, czyli prędkość maksymalną uzyskujemy. Tutaj mamy 1900 obrotów na minutę, nie? To ja myślę, Przemek, że jedziemy się przepiąć na tamten Tak, ciągnik. i zobaczymy jak się zachowa tamten, nie? Gabaryt jest bardzo podobny, no tylko brak amortyzacji osi i No i kabiny. kabina. No to czas na Aupaxa 5130. Tutaj teraz mamy Aupaxa 5730, czyli ciągnik mocy 130 koni. No i na sztywnej osi, bez amortyzacji kabiny. No i zobaczymy, jak teraz tutaj będzie to wyglądało. Uda nam się 4 dychy pojechać. No, postaramy się. Nie wiem, jak tam te cięgna dolne, czy one są miną się z zaczepem. Powinny się minąć. Jesteśmy na tej samej drodze oczywiście. I tutaj mamy ten tradycyjny, podstawowy wyświetlacz, jak jeszcze mieliśmy kiedyś w Arbosie. Tak. Dobra. Jest ok? Jest ok. Dobra, to co, ruszamy tą samą Ruszamy. drogą. Już tak na Nie wiem, pierwszy, czy to właśnie moje takie wrażenie. na pierwszy rzut oka już mamy na takiej równiejszej drodze, już jest dużo sztywniej. Tam jechaliśmy gdzieś też około 14 na godzinę chyba. Coś na takiego początek, było, nie? tak. Także no już tutaj troszeczkę... Podskakujemy. A jak wygląda stosunek długości tych ciągników do siebie? Tamten jest dłuższy? One są bardzo podobne. Bardzo podobne. Czyli w no, stosunku do Arbosa one są wydłużone generalnie, obydwa. Tak, a jeżeli chodzi o Aupaxa w serii 5000, to tak, one tam są dłuższe o około 16 lub 17 cm, z tego co pamiętam. Ogumienie zostało to samo, to znaczy 380 z przodu i 520 z tyłu. No ale samo to, że one już są dłuższe o te 16-17 cm, no to jeżeli chodzi już o komfort jazdy, jest dużo lepiej niż ciągnikami Arbos serii 5000. No są stabilniejsze na Są pewno. stabilniejsze. Porównywaliśmy to sobie nawet w Orce, jak tam Tak, robiliśmy. przy samym na przykład, nie wiem, transporcie pługa, czy stabilności z tym pługiem 4-skibowym. Buja, rzeczywiście buja. Nie jest tragicznie, bo nie możemy Jest powiedzieć, że jest akceptowalnie tragicznie. oczywiście, ale jedziemy 14 na godzinę. Jest jak to ciągnikiem ze sztywną osią, nie? Dokładnie. Żadnej Ameryki tutaj nie odkryjemy. Nie. Ale to takie fajne porównanie też dla nas tutaj.
jak to wygląda. No tak, to, Nie, to no, bardziej różnica tym jest. ciągnikiem rzuca, nie? Jedziemy teraz 20 na godzinę, więc też nie jest to wolno oczywiście jak na taką drogę. Nas nagrywają Tak. nawet. I tu mamy troszeczkę lepszą, tak zwaną tą tarkę, jak ty mówiłeś poprzednio. Próbujemy się troszeczkę bardziej rozpędzić. 27, 28. Tutaj podejrzewam, że nie będzie jakiejś dużej różnicy, bo ta... Chociaż troszeczkę jakby jest. nie. Na tych większych dziurach szczególnie. Tak. No samo już szersze ogumienie tam daje dużo, nie? No czuć, że trochę tej mocy jakby było mniej, nie? Tak, tak. No powiem Ci, Przemek, że jednak no nie. jest różnica duża. Ty jeszcze siedzisz na amortyzowanym fotelu, to Tak. jest Ci wygodniej. Ale ja tu szczególnie przy drzwiach Ty masz dużo inne odczucie, nie? Ja mam to właściwe odczucie tak naprawdę, jak to wygląda. 37, 38. No można powiedzieć, że teraz mamy tą samą prędkość. Tak, 40 na godzinę. Tak. O, musimy zwolnić. Musimy się mijać zaraz. Ale powiem Ci szczerze, że czuć tą różnicę. Jest. No nie będziemy tutaj też, tak jak powiedziałeś, Ameryki odkrywać. No bo to jest rzecz oczywista, że ciągnikiem z miękką osią ten komfort jazdy Fakt jest taki, dużo większy. że gdybyśmy mieli założony jeszcze przedni tus z jakimś większym obciążnikiem, Tak, to byłoby też. to bardziej odczuwalne. Dokładnie. Bo tamta oś jak naprawdę no jest, ale ona jeszcze nie jest jakoś tak w 100% wykorzystana moim zdaniem. Jeżeli chodzi o miękką. O miękką, tak. tak. No tu ewentualnie, żeby zmiękczyć tą przednią oś, to możemy upuścić trochę powietrza z przodu. Tak. Dokładnie. Ale wiem, że jak Jarek jeździł w żniwa z nami, z Bergmanem, no to delikatnie tam coś mówił, że ta przednia oś amortyzowana by mu się przydała. Nie no, oczywiście. No, Szybko się przemieszczaliśmy tam, szczególnie po polach. On miał co robić, żeby między dwoma kombajnami się tam ogarnąć. Tak. No to jednak te prędkości musiał rozwijać dosyć dużo. No, tego też nie mieliśmy wcześniej, nie? Takiego... Tak. A przypomnijmy, że zaczep mamy kulowy, więc tutaj żadne drganie na zaczepie nie są. Nie występują. Tak, dokładnie. No, Nie jest tak, że oczywiście tym ciągnikiem nie da się jechać, bo my jedziemy tu z zawrotną prędkością, można powiedzieć. 40 na godzinę raczej nikt tutaj na co dzień by nie jeździł, wiadomo. Ale no, możemy jednogłośnie stwierdzić, no, że no, tamten ciągnik Czuć różnicę. 51-40 to jest bardziej komfortowy do jazdy, jeżeli chodzi o nierówności i tak dalej. Także na pewno na plus miękka oś, amortyzacja kabiny, bo fotele można powiedzieć, że operatora są takie same, pneumatyczne, bliźniacze, więc tutaj już... Nie no, jest różnica, ale tak jak mówiliśmy, nic tutaj nowego nie odkryjemy. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.